Dzisiaj recenzujemy DJI Pocket 2 w wersji Creator Combo, czyli mini kamerę od DJI ze stabilizacją obrazu, z bardzo wysoką jakością obrazu, którą możecie zabrać wszędzie. W podróż, do kręcenia vlogów, używać jej w ruchu. Tak naprawdę wszędzie tam, gdzie potrzebujecie super małej kamery, no to po to właśnie został stworzony DJI Pocket 2, a my dzisiaj razem z Michałem ją przetestujemy. Zapraszam. Creator Combo posiada bardzo wiele dodatków i z tego powodu zrobiliśmy dedykowany unboxing, na który Was serdecznie zapraszam. A żebyśmy dowiedzieli się szybko, co możemy znaleźć, no to krótki wstęp. W Pocket Combo znajdziemy DJI Pocket 2, futerał do niego, mini joystick, poza tym adapter statywu, bezprzewodowy transmitter mikrofonowy razem z osłoną przeciwwietrzną, kabel zasilający, dwa adaptery do Lighting oraz do USB-C, uchwyt Do It All DJI Pocket 2, mini statyw DJI Pocket 2, szerokokątną nakładkę oraz pasek na nadgarstek. A czapka, o której wcześniej mówiłem, jest po prostu mikrofonem. Zacznijmy od wyglądu kamery. Kamera jest moim zdaniem dobrze wykonana. Te wszystkie plastiki tutaj są twarde. Jest ona minimalistyczna, więc to jest dla mnie plus. Tak naprawdę mamy tutaj dwa przyciski na dole razem z małą diodą, która nas informuje wtedy, kiedy nagrywamy. Ten wyświetlacz, jak ja sobie tutaj włączę przyciskiem bocznym, jest wyświetlaczem dotykowym, więc mogę sobie tutaj poustawiać różne rzeczy, które chcę. Jakieś ustawienia albo wybrać tryby działania, ale o trybach będzie trochę później. W tym miejscu mogę sobie podpiąć mój smartfon, czy to jest iPhone, wtedy mamy przejściówkę dla Lighting, czy to jest wersja z Androidem, wtedy mamy przejściówkę do USB-C. Tak samo ten dolny element też jest zdejmowalny i też możemy podpinać rozszerzenie tej kamery, jeżeli mamy tą wersję Creator Combo. Więc jeżeli chodzi o wygląd, to DJI tutaj odwalił kawał dobrej roboty. Nie miałem do czynienia z poprzednią wersją, która miała jeszcze dopisane Osmo, ale wydaje mi się, że tutaj w kontekście wyglądu jakoś nie poszaleli, po prostu dopracowali kilka rzeczy i nie ma się tak naprawdę do czego przyczepić. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, kamera posiada rozdzielczość 64 megapiksele, przesłona to jest 1.8. Jesteśmy w stanie nią nagrywać filmy 4K, 2K i 1080. Przełączamy się pomiędzy różnymi trybami. Kamera posiada 4 wbudowane mikrofony, dzięki czemu jest w stanie dobrze nagrywać dźwięk. Ta stabilizacja, którą cały czas widać, to jest stabilizacja trzyosiowa. Tutaj DJI to jest kolejny tak naprawdę sprzęt DJI, który mam okazję testować z ich stabilizacją i zawsze to jest tak naprawdę perfekcyjne, ale to też Wam pokażemy na kolejnych filmach. I jeżeli chodzi o baterię, to jest to 875 mAh. Nie jest to jakoś wybitnie dużo, ale widzicie, ciężko jest tutaj upchać jakąś gigantyczną baterię. To wystarcza na około 2,5-3 godziny nagrywania w 4K. Więc jeżeli bierzecie na przykład taką kamerę na cały dzień gdzieś, żeby nią nagrywać Wasze przygody na wakacjach, to miejcie to na uwadze, że albo musicie mieć ze sobą powerbank, albo musicie gdzieś mieć jakiś przystanek, gdzie będziecie mogli go podładować, bo całego dnia kręcenia ta kamera nie wytrzyma po prostu. DJI Pocket 2 to kamera, która jest idealna dla vlogerów, czy dla osób, które przebywają na wakacjach albo lubią dużo ruchu, ogółem bardziej amatorów i półprofesjonalistów niż profesjonalistów, co nie zmienia faktu, że ta jakość wideo, ta stabilizacja i to wszystko jest bardzo dobre i różne tryby, które oferuje DJI, też są bardzo ciekawe. I teraz po prostu chcielibyśmy je Wam pokazać. W DJI mamy kilka interesujących trybów pracy. Tryb Follow porusza się w każdym kierunku, ale nie przychyla się na boki. Jak widzicie. Tryb Tilt Locked nie przychyla się ani na boki, ale zostaje w jednej ustalonej pozycji, kiedy chodzi góra-dół. Dzięki temu jesteśmy w stanie skupić się na danej rzeczy, poruszając całym gimbalem. Tryb FPV robi to co Follow, z tym, że przechyla się również na boki. Postanowiliśmy porównać DJI Pocket 2 ze smartfonem Poco F2 Pro, który ma bardzo dobrą stabilizację, jako że często nagrywamy filmy za pomocą naszych smartfonów.
To co widzicie, to że obraz jest przy Pocket 2 zdecydowanie bardziej stabilny oraz płynniejszy. Tu jak się poruszamy sami na naszej klatce schodowej, no to jasno widać, która stabilizacja jest zdecydowanie lepsza. W drugim filmie zdecydowaliśmy się zobaczyć, jak będzie wyglądała różnica pomiędzy Pocket 2 a Poco F2 Pro ze stabilizacją wyłączoną. Ten film chyba sam za siebie mówi i za dużo nie muszę więcej go komentować. Przy drugim teście stabilizacji zdecydowaliśmy się obejść prześlicznego nowego New Beetla i tu jasno widać, że przy wersji z DJI Pocket 2 mamy bardzo płynne wideo, a przy Poco F2 Pro ze stabilizacją wyłączoną, czyli gdy zapomnimy na przykład, po prostu weźmiemy sobie smartfon do ręki i zaczniemy nagrywać, to bardzo mocno widać te nasze ruchy ręki. Pocket 2 posiada również różne opcje śledzenia. W tym wypadku zaczęliśmy od śledzenia twarzy, tego tutaj jegomościa, i chcieliśmy zobaczyć, jak wypadnie Pocket 2 z posągiem, na którym będzie widział twarz i czy będzie wszystko płynne. No i tutaj możecie zobaczyć, że kamera cały czas trzyma się tej twarzy, którą sobie zaznaczyła, mimo że chodzimy wokół niego, obracamy tą kamerę góra, dół, to cały czas ta twarz jest w centrum. On cały czas jej szuka i to jest na przykład bardzo dobra wiadomość dla vlogerów. Jeżeli chcecie mieć jak najlepsze filmy wideo do swoich filmów, no to już widać, że Pocket 2 jest tutaj dobrym rozwiązaniem. Drugim testem było śledzenie obiektu. W tym wypadku wybraliśmy sobie jeden z wózków na Diabelskim Młynie i kamera sama podążała za wybranym wózkiem dookoła, więc widzicie, że to śledzenie obiektów w Pocket 2, nawet jeżeli ma obok siebie sporo identycznych obiektów, to w dalszym ciągu centruje się na tym jednym konkretnym i porusza się tak, jak powinien. Pocket 2 robi nawet niezłe zdjęcia i filmy w ciemności. Oraz posiada dwukrotny optyczny zoom, który w dalszym ciągu ma bardzo dobrą jakość. A w kwestii dźwięku oddam głos Michałowi. Cześć. Przetestuję dla Was dzisiaj działanie mikrofonów w DJI Pocket 2. DJI Pocket 2 posiada wbudowany mikrofon, właściwie 4 mikrofony, jeden z każdej strony. Poza tym poprzez moduł dodatkowy Do It All można połączyć się z mikrofonem zewnętrznym. Ten włochaty dodatek po przypięciu do mikrofonu zewnętrznego służy po to, aby tłumić wpływ szumu spowodowanego przez wiatr. Tak mnie słychać w mikrofonach wbudowanych. Odejdę trochę dalej. Tak słychać mnie jest około metra. A teraz sprawdzimy mikrofon zewnętrzny. Swoją drogą jest trochę dużych rozmiarów, ale posiada w sobie możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu poprzez mini jack. Więc możemy go przypiąć na przykład do kieszeni, a swój mniejszy mikrofon zapiąć przy kołnierzu. Ok, tak to wygląda. I teraz sprawdzimy, jak słychać z mikrofonu zewnętrznego. Mikrofon zewnętrzny wraz z modułem Do It All znajduje się w zestawie DJI Pocket 2 Combo Creator. Co więcej, moduł ten służy do komunikacji bezprzewodowej nie tylko z mikrofonem zewnętrznym, ale także ze smartfonem po Wi-Fi. Dzięki temu, jeśli chcemy korzystać przy nagrywaniu z ekranu naszego smartfona, to nie musimy doczepiać go poprzez złącze USB, tylko połączyć się poprzez Wi-Fi. DJI Pocket 2 posiada również bardzo fajne funkcje timelapse oraz slow motion. Możemy je wykorzystać na przykład do śledzenia zachodu słońca albo do nagrania naszego psa. W tym wypadku zdecydowaliśmy się skrócić trochę świąteczne zakupy. Za to slow motion jest w stanie nam tworzyć naprawdę piękne filmy. W kolejnych ujęciach nikt nie ucierpiał.
Aplikacja, z której korzystamy przy DJI Pocket 2 jest dobrze nam znana Mimo. Aplikacja, którą wykorzystywaliśmy zarówno przy gimbalu, jak i przy dronie mini. Zobaczmy, jakie posiada opcje. DJI Pocket 2 integruje się z aplikacją DJI Mimo na smartfony. Oprócz podglądu na żywo znajdziemy w niej wszystkie tryby zdjęć, wideo oraz ich ustawienia. W trybie zdjęć panoramicznych możemy wybrać zdjęcie 3×3, w którym Pocket 2 wykona w sumie 9 zdjęć, a następnie je połączy w jedno. Albo zdecydować się na tryb zdjęcia 180 stopni, w którym urządzenie wykona 4 zdjęcia, tworząc z nich szeroką panoramę. Poniżej znajdziemy opcję samowyzwalacza. Dostępne wartości opóźnienia to 3, 5 i 7 sekund. Ustawienia w dolnym rogu pozwolą nam na przejście do trybu Pro, wyłączenie linii pomocniczych na wyświetlaczu oraz uruchomienie filtrowania częstotliwości, które mogłyby powodować miganie na nagranych materiałach wideo. Znajdziemy tam też kalibrację gimbala. W ustawieniach ogólnych dostępne są opcje karty pamięci oraz połączenia Wi-Fi. Sprawdzimy tam, ile pamięci nam jeszcze zostało. Z prawej strony znajdziemy kontrolkę do obracania gimbala. W trybie zdjęć dostępne są opcje rozdzielczości oraz formatu, opcje samowyzwalacza oraz przybliżenia. Znajdziemy też m.in. tryb Pro, opcję Glamour, czyli upiększanie, a także odbicie lustrzane dla zdjęć selfie. Po wyjściu z podglądu kamery możemy wyłączyć AI Editor, który po wybraniu filmiku przez użytkownika sam inteligentnie je przytnie. Wróćmy teraz do podglądu z kamery. W trybie wideo możemy wybrać rozdzielczość filmów, liczbę klatek na sekundę oraz jakość nagrywania. Poniżej znajduje się ciekawa funkcjonalność, służy do cyfrowego upiększania twarzy w czasie rzeczywistym i jest w pełni konfigurowalna. Tak samo jak w trybie zdjęć znajduje się pasek do przybliżenia cyfrowego. W przypadku nagrywania filmów maksymalne przybliżenie wynosi 4. Wybierając punkt na wyświetlaczu ustawiamy ostrość na danym obiekcie oraz możemy łatwo ręcznie zmienić jasność. DJI Pocket 2 potrafi śledzić zaznaczone obiekty dzięki Active Track 3.0. Wystarczy zaznaczyć wybrany obiekt prostokątem na ekranie. Od teraz gimbal będzie starał się utrzymać wybrany obiekt na środku kadru. A to inny przykład. Mamy też tryb Slow Motion. Motion Lapse, który co wybrany okres czasu robi zdjęcie, po czym łatwiej łączy się wykonane zdjęcie w film. W Motion Lapse możemy dalej wybrać ustawienia związane z czasami oraz rodzaj i kierunek ruchu. A nawet utworzyć swój ruch kamerą za pomocą maksymalnie 4 punktów. Hyperlapse pozwala przyspieszyć nagrywany obraz od 2 do 30 razy. Znajdziemy też standardowe ustawienie dotyczące rozdzielczości, przybliżenia itd. A na sam koniec Michał przygotował dla Was 2 krótkie story, które stworzył sam DJI Pocket 2. Zobaczcie je.
DJI Pocket 2, czyli ta mini kamerka. Podsumujmy ją sobie. Kamera jest idealna dla vlogerów, dla ludzi podróżujących, ludzi w ruchu, którzy nie mają dużo miejsca, ale chcą mieć kamerę z fajną jakością wideo i ze stabilizacją, która jest genialna. Kamera jest o wiele lepsza niż smartfon. Czyli jeżeli zastanawiacie się, czy nagrywać bardziej smartfonem, czy taką mini kamerką, to wydaje mi się, że pokazaliśmy Wam kilka filmów, w którym jasno widać, że DJI Pocket 2 rozkłada na przykład Poco F2 Pro na łopatki przy kręceniu filmów. Więc jeżeli chcecie się zająć na przykład vlogowaniem i lubicie na przykład być w ruchu i wtedy nagrywać filmy, to ta kamerka jest idealna. Poza tym ma bardzo wiele tych fajnych funkcji. Ma różne sposoby skupienia się na przedmiotach, ma możliwości podążania za twarzą, czy podążania za przedmiotem, czy te story. No, tych opcji jest sporo, więc możecie tworzyć bardzo ciekawe wideo, które niekoniecznie będą statyczne, tylko w których będzie trochę ruchu, będzie trochę dynamiki. I ja osobiście lubię tą kamerę. Co prawda z takich minusów, no to powiedziałbym, że jest ta bateria. Chyba największym minusem, bo no, kamera da radę te 2,5-3 godziny, a często chcielibyśmy ją mieć na cały dzień. I wtedy jest problem, trzeba ją doładowywać, więc tutaj nie wiem, w jaki sposób DJI mogłoby sobie poradzić, chyba popracować jeszcze bardziej nad wydajnością samej baterii, ale ogółem kamera jest bardzo fajna i przekonaliśmy się do niej. Mam nadzieję, że Wy również, że ten film Wam się podobał, ta recenzja, i zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, lajkowania naszych filmów, klikania dzwoneczek, komentowania, lajkowania komentarzy i co tylko sobie wymyślicie z YouTube'em. Dzięki, do zobaczenia.